drewienek się robi. Halo. Z drewienek się robi kadzidełka. No ładnie. No, asystentkę znowu gdzieś wcięło. A, ona szuka kubełka. Przed nami jedna z 5 słynnych sal zgromadzeń w Hoi An, Fukien Assembly Hall lub też Sala Zgromadzeń Fukien. Została wzniesiona w celu organizowania spotkań towarzyskich i kultu chińskiej grupy etnicznej z Fukien w Chinach. Brama jest pokryta porcelanowymi dachówkami i jest wyrzeźbiona rzeźbami świętych zwierząt, takich jak smoki, jednorożce, żółwie i feniksy. Nad przyciągającą wzrok tabliczką z napisem Fujian Assembly Hall znajduje się głowa smoka trzymająca czerwoną kulę symbolizującą słońce. Budynek był pierwotnie pokryty szczechą i był buddyjską pagodą zwaną Kim Son, zbudowaną przez mieszkańców Hoi An w 1692 roku. Po 10-leciach świątynia niszczała, dopóki nie kupili jej kupcy z Fujanu. Potem nastąpiła jej całkowita renowacja, podczas której świątynia została przemianowana na salę zgromadzeń Fukien i ponownie otwarta w 1759 roku. Od tego czasu sala jest poświęcona kultowi przodków i bóstwa zwanego Tien Hao, Matka Niebiańska. Tien Hao, znana jako Mazu lub Tian Hou, to chińska bogini morza, która błogosławi rybakom i żeglarzom w bezpiecznych podróżach morskich. Zobaczcie jeszcze te boczne nawy, jak są zrobione. Na górze wykończenia z posypki ceramicznej. Mi się podobają te okrągłe zakończenia tych dachówek, ciągu dachówek. Takie medaliony. Bardzo dekoracyjnie to wygląda. No dobrze, teraz już wyjdziemy, a teraz wchodzimy do centralnej części. Zauważona czapka przysypia. Co jest szczególnego, to zobaczcie, z sufitu zwieszono, zwisają spiralne kadzidełka. I tutaj mamy nawet zapalone kadzidełka. No tutaj obradowało sobie zgromadzenie. Te duże spiralne kadzidełka mogą palić się przez cały miesiąc i możesz je zapalić, aby życzyć zdrowia i szczęścia rodzinom i bliskim. Odwiedzający często zapisują na kartce informacje o swojej rodzinie i umieszczają ją na kadzidełkach, mając nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Gdy kadzidełko się wypali, pracownicy sali zgromadzeń palą te kartki. Zobaczmy, czy jakiś polski banknot tu jest.
patrzcie, patrzcie. Jest jeden banknocik. Jest drugi banknocik. Znajdziemy jeszcze jakiś z Polski. No nie widzę. A mamy trzeci banknocik. Zobaczcie, 20. I to pięknie idzie. Tutaj wchodzimy do takiej części sakralnej. A tu mamy drewniany model starożytnej łodzi kupieckiej z 1875 roku. Dwoje oczu narysowanych na łodzi sugeruje, że żeglarze zawsze muszą mieć oczy otwarte, aby w porę dostrzec niebezpieczeństwo na oceanie. W świątyni, w centralnym ołtarzu znajdują się poświęcone złote posągi świętej matki Tien Hao i bodhisattwy Avalokitesvary. Po prawej stronie ołtarza znajdują się dwa uroczyste posągi pomocników bogini Tien Hao, Tien Lin Han, oko 1000 mil i Tchu Phong Thi, ucho podążające za wiatrem. Dzięki magicznym oczom i uszom bóstw towarzyszyły bogini morza, chroniąc rybaków i handlarzy morskich podczas ich oceanicznych wypraw. Mamy i tradycyjny bęben. O, i mamy super fontannę. Zobaczcie, jak to się prezentuje. To jest ustawione, żeby ująć jak najwięcej. O, zobaczmy jeszcze na zwieńczenia dachu. No zobaczcie, jaki podmatwany smok. Widać, że jest jeden. To jakby chciał zjeść swój ogon. Ale jeszcze tak już nie jest pierwszej młodości ani świeżości. My się odwrócimy. I tu następna część. O, tu też spiralne kadzidełka wiszą. I tu boczna nawa. To z ołtarzykiem. Tu widzicie różowe kwiaty lotosu. I to była jedna taka z sal zgromadzeń. Ja idę tędy. To boczna nawa. Też z ołtarzami. Poświęcona różnym intencjom. Tu mamy tabliczki z osobami. Widzicie, rocznik 42, zmarł 2013, 34, 2015. No i wejdziemy sobie do sali zgromadzeń. No tutaj pani pisze intencje na takich karteczkach. Bộ 993.
Tam 2.001 kaligrafuje. Na takich liniach. Rồi mấy đứa con Thảo mà ở đây nó ở với chị hay là ở I później zobaczcie, takie karteczki też są ustawiane tutaj przy tych świecach. Dopiero teraz zauważyłem i skojarzyłem intencji konkretnych osób i tak dalej. I będziemy zaraz wychodzić. To jest ta główna brama od wewnątrz. Widzę nasze aksamitki. Mandarynkowiec. No bogato. Na bogato jest ta brama stworzona. O, jest asystentka, znowu zagubiona. Zobaczcie tutaj w ogródku, jakie piękne kwiaty. Tręcik robi robotę. Te płatki wyglądają jak... Potrzymaj. Lampiony albo papierowe. Jak takie. papierowe. Zobaczcie, to jest moja ręka. Wielkości mojej ręki. Delikatnie. To kolejna sala zgromadzeń Wjeżdżamy tutaj do tej Kwangdong, sali znana zgromadzeń. również jako kantońska sala zgromadzeń. Była ważnym centrum spotkań Chińczyków w Hojanu. To idziemy. Chodź. Sezon turystyczny chyba w pełni, popandemiczny zresztą. No, Gaudi byłby dumny, nie? A może Gaudi był tu w Wietnamie i zapożyczył ten kierunek? To ja idę dalej. Spotykamy się tutaj. No, ten sam układ co w poprzedniej sali zgromadzeń. O, widzimy tutaj. To są pewnie intencji. Zapalane kadzidła. O, świeczka jest. พี่วียกมาเลยถ่ายเนาะตึกนอนก็ใส่ลงมา 카페 살라면 거기다 가고 여기는 돈만 주세요. Ok.
thì có chọc đi tăng nữa luôn, nhóc đi tăng nữa. Co? Kraj to obyczaj. Ta sala zgromadzeń została zbudowana pod koniec XVIII wieku przez Chińczyków z Guangdong z prowincji Guangzhou. Ma również inną nazwę Ong Pagoda i czci Quan Kong, generała z Chin, i symbolizuje 6 słów: wierność, sprawiedliwość, prestiż, intelekt, łaska, odwaga, które są niezbędne dla kupców w codziennej pracy. Du quý kim lưu lọ and local that you have. Tu mamy wielkie smoczysko. Fontannę. Jak pradawny smok, który zostanie zniszczony z wieloma głowami. Chyba tak to jest napisane w Piśmie Świętym. Obraz z wieloma głowami. Nie wiem, co to ma znaczyć. No, nie wiem naprawdę. Co to za motyw z tymi kozicami? Spójrzmy się do smoka. นี่คือแสดงความมั่งคั่งในความเชื่อนะครับมังกรเก้าหัวไปมาแล้วหนึ่งสองต้องเป็นอย่างนี้ค่ะนั่งองค์สุดท้ายน้ำ What is this? What is this? Chinese temple. Na koniec zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału. Następne filmy już wkrótce. Będzie ich jeszcze kilkanaście. Do zobaczenia.